Siemaneczko, słuchaj, nie zobaczysz tutaj auta za 3 miliony złotych i nie będę składał rozbitego Lambo. Natomiast pokażę Ci, jak bawię się amatorską mechaniką samochodową. A dziś u mnie na kanale taka skrzynia ZF6HP19 montowana w Audi i w BMW. Od dłuższego czasu przymierzałem się do tego zakupu. Kupiłem sobie uszkodzoną skrzynię i będę chciał sobie ją rozebrać, poznać jej budowę, sprawdzić, czy da się ją naprawić i jakie są koszty, gdy próbujemy zrobić to sami. Wiem, że w przypadku tych skrzyń jest bardzo dużo mankamentów, takich drobnych detali, na które trzeba zwracać uwagę przy jakiejś próbie regeneracji tej skrzyni. I zobaczymy, czy mi się powiedzie, no bo będę chciał sobie ją zrobić i zamontować do auta. Koszt zakupu tej skrzyni to jest 800 zł i zobaczymy, czy było warto, czy to po prostu jest wszystko złom. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Skrzynia już postawiona do pionu, za momencik zacznę rozbieranie. Tutaj już widać, że ktoś dobierał się do skrzyni, bo śruba do spuszczania oleju jest luźna. Była luźna od początku, więc widać, że ktoś tam już sprawdzał. No ale nie ma co się dziwić. Jeżeli kupuje się uszkodzoną skrzynię, to na pewno ktoś spróbował chociaż zweryfikować, co tam mogło się stać. Za moment spuszczę olej, jeżeli w ogóle tam jest. I tu są miedziane opiłki, więc prawdopodobnie jakaś panewka padła w skrzyni. Kto wie, co tam jeszcze się narobiło. Będziemy sobie rozkręcali. Zobaczymy, jak to wygląda. Dobra. Ściągamy michę. Ojejuniu. Masakra. Zobaczcie, co się tutaj dzieje. Jejku, ile tutaj jest na tych magnesach do opiłków. Bardzo dużo opiłków. Dobra, skrzynia już tak trochę wstępnie rozebrana. Wyciągnąłem sobie kabelki, bo to że tam żadna specjalna filozofia. Odkręciłem śruby i mechatroniki i one są dosyć fajne, raczej nie można się pomylić, bo tak te śruby z małymi łebkami są do skręcania mechatroniki, a te śruby, które trzymają mechatroniki, mają takie większe łebki, więc potem można łatwo poznać, że je trzeba najpierw odkręcić. Tu są zaworki jakieś, trzeba to będzie rozebrać i wyczyścić. Wiem, że tu jest płyta separacyjna, no rozbierze się to z czasem i obejrzę, ale patrzcie na skrzynię. Nie wiem, czy wy już to widzicie, ale ja już widzę, co się wydarzyło w tej skrzyni, jeszcze jej nie rozbierając. Patrzcie na różne tam kosze z tarczami. Ten ma w miarę normalny kolor. Tutaj też są w miarę normalne, ale patrzcie na ten pierwszy. Może się tam nie znam, mówię, ja nigdy nie widziałem tych skrzyń rozebranych, ale patrzcie, co tu się dzieje. On ma inny kolor. Widać, że musiało się coś tu mocno grzać i według mnie gdzieś problem będzie leżał w tym koszu. No ale rozbierając zobaczymy. Może się mylę całkowicie, może to jest po prostu normalny kolor. Dobra. Tu wyskoczył ten wałek. Wyciągamy go. O, wyszło coś. Coś pierwszego wyszło. Ups. Coś tu odpadło. No to chyba zaczynamy widzieć, co tu się wydarzyło. Patrzcie. Ups. Niech sobie to leży.
Patrzymy, co tam dalej się dzieje. Zobaczymy, czy wyjdzie nam ten kosz. Tutaj nic nie odpadnie. Nie. To jest drugi kosz. Tu trzeba będzie zdjąć zabezpieczenie. Ok, aż wyszedłem na dwór, żeby troszeczkę w lepszym świetle wam pokazać. Zanim ten kosz środkowy usunąłem, musiałem tutaj takie 4 zaworki ze sprężynkami wyciągnąć i gumki. I dopiero po wyjęciu tego można wyciągać ten środkowy kosz. Także zaraz się za to zabieram. Dobra, wylazł ten środkowy kosz. To już takie mega na dole, jakieś zębatki, coś. Cyki, cyki, tak. Tiki, tiki, tak. O, ciężkie jak cholera. Chodź tutaj. O kurczę. Pam, param, pam, pam. Dobra, jest. Proszę bardzo, następna rzecz. No i dokopaliśmy się do dna. Nie ma już nic, że tak powiem. Patrzcie, czajcie to, jak tutaj połamało ten wałek. Już go pomału poskładałem. Zobaczcie, jak jest połamany w 3 miejscach. I to jest z tego górnego kosza, który mówiłem wam, że odbarwił się. Jeszcze tego kosza nie rozbierałem. Sprawdzę, co tam się dzieje, ale pewnie jest jakaś niezła masakra. No i nie wiem, jak on się jeszcze nazywa. Będę musiał się dopiero douczyć. Ale no to jest ten najwyższy kosz. W sensie, jak się patrzy od strony konwertera, to jest ten pierwszy kosz, który jest w skrzyni. No i od niego idzie też ten wałek, który idzie na sam dół i został tak poharatany. Coś musiało nieźle tam się zatrzymać. Ok, wszystko rozłożone. Mamy mniej więcej całe wnętrze skrzyni na stole. I teraz tak, tutaj od tej strony widać, tu jest czoło skrzyni, czyli tu, gdzie łączy się z silnikiem i gdzie jest konwerter. Ten wałek wychodzi na zewnątrz i to jest powiedzmy zestaw pierwszych koszy z tarczkami. I tutaj widzicie, tak jak się domyślałem, po tym kolorze, to jest zewnętrzny kosz, a to jest wewnętrzny kosz. Zobaczcie, co tu się wydarzyło. To są przekładki i tarcze. Przekładek nie ma. One nie istnieją, patrzcie. Popękane, nie ma nic. Zobaczcie na to, jak to jest powycierane. Masakra. Cały ten kosz wewnętrzny się zblokował. Ja wybijałem młotkiem ten element. To wszystko się zblokowało i prawdopodobnie dlatego ten wałek się cały połamał. Tutaj też widać, że temperatura musiała się jakoś przenosić, bo to wszystko się strasznie grzało. Tutaj tarczki jeszcze są i to chodzi, ale też widać, że to wszystko dostało. I tu są dalsze kosze i dalsze elementy skrzyni. Tutaj też, tutaj już nie było tak źle, widać, że to jeszcze chodziło. I tutaj już jest przekazanie napędu na koła. No dobra, teraz zobaczcie, jak to wszystko wyglądało. To jest ten wewnętrzny kosz. Patrzcie, jak on jest zniszczony. Musiało go naprawdę nieźle zblokować. No ten element jest cały zniszczony. To jest tarcza cierna, czyli ten taki materiał, który się ślizga. Zobaczcie, tu już brakuje nawet kawałka. Tarcza cierna, która już nie jest tarczą cierną, tylko kawałkiem metalu. Tutaj w ogóle nie było tarcz, bym rzekł, w tym koszu. I teraz tak, tu wychodzi już ze skrzyni napęd na osie. Ten wałek napędza tą wielką zębatkę i ta zębatka tutaj przekłada na ten wałek napęd. To idzie do quattro, napędza cały korpus quattro i w środku jest przekaz na przednią oś lub na tylnią oś jest tutaj. I można powiedzieć, z quattro napęd wraca tym wałkiem wewnętrznym, czyli to napędzane jest ze skrzyni, a to wraca już z quattro i napędza przednią oś poprzez tą dużą zębatkę i tu idzie przez wałek napęd do układu różnicowego przedniej osi, no i tutaj już napędza bezpośrednio nasze koła. Jedna rzecz, nad którą się bardzo zastanawiam, to są ząbki. Zrobiły się takie
od pracy tarcz ciernych i od uderzeń prawdopodobnie o kosz zrobiły się takie wyżłobienia, które powodują trudności w przesuwaniu się i ściskaniu tych tarcz. I od kolegi, który naprawia te skrzynie, wiem, że te właśnie rowki tutaj powodują tak zwane strzały ze sprzęgła, czyli jak narobimy nagle dynamiczną redukcję biegu z dużym obciążeniem, no to te tarcze klinują się w tych rowkach i tłok musi poddać większe ciśnienie, żeby je spiąć, i wtedy nagle wyskakują z tych rowków i my mamy takie odczucie strzału ze sprzęgła. Nie wiem, czy to jest dobry opis, być może to nie jest problem, ale jestem ciekaw, co wy na to powiecie. Czy właśnie taki efekt powodują tutaj na tych koszach te takie wyżłobienia, które powstały w wyniku pracy tarcz? Dajcie znać, co myślicie. No to mi już pozostało tylko czyszczenie części. Do zobaczenia, trzymajcie się, hej!